Cześć, w tym filmiku chciałbym Ci pokazać, jak wymienić regulator ciśnienia paliwa w Discovery 2 na silniku TD5. Na początku chciałbym zaznaczyć, że w sumie jest to przydomowa robota i nie jestem żadnym specjalistą w dziedzinie mechaniki samochodowej. Cały proces wymiany musimy zacząć od odkręcenia naszego regulatora. Trzyma się on na 3 śrubach. Żeby go ściągnąć, używamy nasadki 10. Niestety przez ciężki dostęp ja tutaj musiałem użyć aż 3 przejściówek, przedłużek właściwie, żeby dosięgnąć do samych śrub. Kolejną rzeczą, za którą powinniśmy się zabrać, to będzie odkręcenie przewodów paliwowych, które dochodzą do naszego regulatora. Aby to zrobić, będziemy potrzebowali klucza płaskiego 14. No i tutaj też się trochę pomęczymy, no bo niestety dojście jest tak samo kijowe jak w przypadku śrub, a nawet jest jeszcze mniej miejsca na okręcanie klucza, ale gdy to już się uda, pozostaje nam tylko odłączyć złączkę od czujnika i tutaj w sumie nie ma żadnej większej filozofii, wystarczy metalowy element, który trzyma ją, odczepić i wyciągnąć.
Teraz już czysto teoretycznie możemy wyciągnąć sobie całość. W moim przypadku widać już na pierwszy rzut oka, że była tam nieszczelność, wszystko jest mocno ubrudzone. Pod spodem, zwłaszcza rozrusznik, który się tam znajduje, jest dosyć mocno ubrudzony właśnie o tropy, więc tutaj przeciek był dosyć spory. Na stole, jak widać, znajdują się dwie podstawy żeliwne od naszego regulatora. Jest to spowodowane tym, że mój, który się znajdował w samochodzie, prawdopodobnie był w jakiś sposób już nadszarpnięty czasem albo gdzieś tam znalazły się jakieś delikatne uszkodzenia przy gwincie od przewodu paliwowego i najzwyczajniej w świecie się ukruszył element tej podstawy, co skutkowało tym, że musiałem zakupić nowy i zajmuję się właśnie teraz w dalszej części filmiku jego przygotowaniem do włożenia do samochodu. W pierwszej kolejności go porządnie oczyszczę. Używam do tego zmywacza zwykłego do hamulcy. On jest fajnie odtłuszcza wszystko i eliminuje wszelkie zabrudzenia. Dalej stwierdziłem, że usunę wszelkie zarysowania znajdujące się na części płaskiej naszej podstawy, która później będzie przylegała do uszczelki i do samego silnika. Zrobiłem to papierami wodnymi o gradacji 400, 1000 i 2000, tak aby usunąć delikatnie te zarysowania wszelkie. Gdy to się już udało zrobić, zająłem się samym regulatorem ciśnienia, zaworem ciśnieniowym właściwie.
Montuje się go na wcisk. Ja do tego użyłem, jak widać na filmiku, imadła i myślę, że ciężko byłoby zrobić to ręcznie. Jak się udało, to teraz musimy to zabezpieczyć. Służy do tego ten o-ring, czy jak to inaczej nazwać. Profesjonalnie w warsztatach używają specjalnych kombinerek do tego. Ja najzwyczajniej w świecie użyłem śrubokręta i też dało radę. Musi to najzwyczajniej w świecie wskoczyć w odpowiedni rowek. Zbliżamy się powoli do włożenia z powrotem regulatora na samochód. Przed tym jednak warto jeszcze dokręcić czujnik i sprawdzić, która z posiadanych przez nas uszczelek będzie do tego modelu odpowiednia. Co do samego montażu, musimy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Pierwszym, myślę, takim elementem podstawowym będzie włożenie jednego z o-ringów, który mamy w zestawie, w odpowiednie miejsce. Tutaj postaram się Wam pokazać to na filmiku. Warto też przy takiej wymianie od razu zmienić uszczelki, które znajdują się na przewodach paliwowych. One kosztują około 10 zł za sztukę, praktycznie w każdym sklepie z częściami do Land Roverów. W tym miejscu myślę, że warto by było jeszcze wspomnieć o śrubach. Ja akurat stwierdziłem, że nie będę ich wymieniał, bo były w całkiem niezłym stanie. Ale skoro już je zostawiłem, to do ich wkręcenia użyłem smaru ceramicznego, który przy okazji je zabezpieczy i spowoduje, że łatwiej się wkręcą. Pamiętajcie, żeby dokręcać wszystko z wyczuciem. Niestety będzie wymagało to od nas trochę gimnastyki, no bo miejsca nam nie przybyło, a trzeba teraz dokręcić i tak samo jak przy odkręcaniu jest go mało. Mi się to na szczęście udało bez większych problemów i myślę, że Wy też sobie z tym poradzicie. Mam nadzieję, że udało mi się troszkę Wam pomóc. Życzę Wam powodzenia i trzymajcie się. Cześć!